Cześć, z tej strony Mike. Witam w 8. odcinku z serii Szpilki na Bitcoinie. Dzisiaj, po miesięcznym oczekiwaniu, kolejna rozmówczyni, tym razem pani mecenas Aleksandra Kopeć. Także zaczynamy. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Kopeć. Wszyscy znacie ją z różnych konferencji, aspektów prawnych, tak? Jak powinienem się do Ciebie zwracać, pani mecenas, czy... Nie, bez nadęcia, proszę mi mówić Aleksandra, najłatwiej. Rozumiem. Dobrze. I oczywiście pierwsze pytanie standardowe, które zadaję wszystkim rozmówczyniom, czyli jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z kryptowalutami, z blockchainem? Powiedz, jak w ogóle pojawiłaś się w tym świecie, co Cię zainteresowało? Ja zawodowo zajmuję się rynkiem kapitałowym, stąd też jakby moje zainteresowanie blockchainem wyniknęło zupełnie naturalnie, dlatego że inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo zbliżone do inwestowania w jakiekolwiek inne dobro, tak? Te mechanizmy korzystania z giełd kryptowalutowych są w zasadzie takie same jak z giełdy tradycyjnej, stąd też gdy w 2017 roku ten boom na blockchain i kryptowaluty był taki bardzo, bardzo widoczny. Było to dla mnie nowe zjawisko, ciekawe zjawisko, bardzo ciekawe też właśnie pod względem prawnym. Nie było po prostu żadnych regulacji prawnych. Doświadczeni prawnicy mieli ogromne problemy z tym, jak w ogóle zakwalifikować projekty oparte na blockchainie z prawnego punktu widzenia. No i jakby ta cała niepewność, jaka się wokół tego pojawiła, doprowadziła mnie jakby do takiego pomysłu, żeby założyć bloga, czy też stronę internetową, na której dokonywałabym jakiejś tam prawnej analizy projektów związanych z kryptowalutami, bo ten problem jakby mimo całej tej popularności kryptowalut, zdawał mi się bagatelizowany przez naukę prawa, jakby nie poświęcano mu zbyt dużej uwagi. Stąd też tak dość spontanicznie podjęłam decyzję o tym, żeby założyć stronę internetową. Nawet nie spodziewałam się, że ona spotka się z takim odzewem i że ludzie będą chętnie czytać o tych prawnych aspektach związanych z kryptowalutami, bo umówmy się jednak, dla osób, które nie są związane ze środowiskiem prawnym, jakby te tematy związane z polską legislacją, czy też generalnie z prawem, nie są zbyt porywające. A mimo to bardzo wielu moich czytelników to nie są prawnicy, to są ludzie po prostu, którzy na co dzień korzystają z kryptowalut i nie wiedzą, jak się nimi posługiwać, tak żeby wszystko było zgodne z prawem. Ale rozumiem, że to jest bardziej kwestia prawa, można powiedzieć, takiego cywilnego, czy też prawo podatkowe, jeśli chodzi o kryptowaluty, czy podatkami się nie zajmujesz? Ja się podatkami w ogóle nie zajmuję. Mam jakąś taką ogólną wiedzę na temat podatków, na tyle, na ile jest mi to potrzebne, jakby w swojej praktyce zawodowej czasami tam z tym prawem podatkowym, wiadomo, mam do czynienia ze względu na to, że zajmuję się generalnie prawem finansowym. Natomiast nie specjalizuję się w tym. Raczej skupiam się na aspektach cywilnoprawnych, karnoprawnych, natomiast podatki jakby nie są w zakresie mojego zainteresowania. Rozumiem, czyli generalnie można powiedzieć spory międzyludzkie o bitcoiny, tak można by to... Tak, ale też bardzo dużo zajmuję się jakby kwestią wykorzystania technologii blockchain na rynku finansowym, bo ja jestem też bardzo mocno związana z branżą fintech, stąd też jakby ta strona bardzo mocno mnie interesuje. No faktycznie, czyli znalazłaś tutaj, można powiedzieć, swoją niszę, no bo faktycznie był swego czasu na początku, to było wiadomo, ludzie podchodzili do kryptowalut, do blockchaina w taki sposób, że to w ogóle jest rewolucja, w ogóle żadne prawo tego nie dotyczy i tak dalej. Wszyscy myśleli, że to będzie w ogóle wyjęte spod prawa, ale w sensie takim, że nie będzie tu nic dotyczyć, a się okazało, że jednak to nie jest tak, jak ludziom się wydawało, jednak te poszczególne regulacje, ale do tego jeszcze przejdziemy. A powiedz mi w ogóle, dlaczego prawo, bo w moim świecie prawo i medycyna to są dwa takie, można powiedzieć, kierunki, które są masakrycznie ciężkie i bardzo, można powiedzieć, tam trzeba się wszystkiego nauczyć na pamięć. Oczywiście, nie jest to matematyka, tak, że jak zna się podstawowe wzory, to teoretycznie można wszystko wyprowadzić, to jest typowa pamięciówka. Skąd w ogóle, czy to jest, nie wiem, pasja, tradycja rodzinna, dlaczego akurat prawo? Nie jest to żadna tradycja rodzinna, jakby nie mam w rodzinie żadnego prawnika, natomiast
Trudno powiedzieć, skąd taka decyzja. Wydaje mi się, że człowiek w wieku 19 lat, kiedy decyduje się na wybór studiów, nie jest jeszcze do końca zdecydowany i pewny tego, co chce w życiu robić. U mnie wyniknęło to z takiego bardzo pragmatycznego podejścia, ponieważ stwierdziłam, że nawet jeśli okaże się, że prawo nie jest tym, czym chciałabym się w życiu zajmować, bo otwiera mi to bardzo dużo możliwości na pracę w innym zawodzie, tak? Więc zdecydowałam się na studia prawnicze. W trakcie studiów na szczęście okazało się, że sprawia mi to naprawdę ogromną przyjemność i to jest to, w czym naprawdę dobrze się odnajduję, stąd też jakby absolutnie nie żałuję tej decyzji i na pewno gdybym miała możliwość zdecydowania jeszcze raz o jakby wyborze swojej drogi zawodowej, na pewno zdecydowałabym się na to samo. No i widziałem tam, że dosyć dobrze ci idzie, bo otrzymałaś jakąś nawet nagrodę rektora za wyniki, także... Tak, no, ja jestem jakby bardzo ambitna, jakby chyba aż zbyt ambitna, dlatego że bardzo dużą wagę przywiązuję do ocen, do tego, żeby zawsze wypaść jak najlepiej. No i muszę przyznać, że jakby cały okres studiów był dla mnie bardzo absorbujący. Bardzo dużo pracy wkładałam w te studia, jakby nie zależało mi tylko na tym, żeby te studia skończyć, ale jakby wypaść z jak najlepszym wynikiem. Stąd też jakby zawsze byłam taką osobą, którą nie satysfakcjonowała żadna ocena poniżej bardzo dobrej. Czasami być może było to aż na wyrost, no ale no taki już mój charakter. Czyli generalnie 28 godzin na dobę nauki, i powiedz mi, może, nie wiem, czy to jest dobre, ale czy studia prawnicze są ciężkie? No wiadomo, że ty jesteś taka ambitna, to możesz stwierdzić, że nie, ale tak jakbyś miała to obiektywnie ocenić, czy to są ciężkie studia? Trochę demonizuje się ten kierunek. Jasne, nauki jest bardzo dużo. Mnie jest to też dosyć trudno tak obiektywnie oceniać, dlatego że mnie na szczęście nauka przychodzi bardzo łatwo. To znaczy mam też szczęście, że mam dobrą pamięć, w związku z czym wystarczy mi przeczytać coś raz i naprawdę gdzieś tam to zapamiętuję. Ale tak jak mówiłam, no ja dużo czasu poświęcałam na naukę, ale to też wynikało z faktu, że nie chodziło mi tylko o to, żeby zaliczyć egzamin, ale bardzo, bardzo dużo sięgałam do jakichś dodatkowych źródeł, angażowałam się jakby w życie naukowe na swojej uczelni, byłam prezesem koła naukowego prawa konstytucyjnego, bo to też jest ciekawe, że teraz zawodowo zajmuję się rynkiem kapitałowym, ale jakby taką moją pasją, można powiedzieć, jest prawo konstytucyjne i na przykład pracę magisterską pisałam z prawa konstytucyjnego, z instytucji prawa własności i funkcji, jaką własność pełni w społeczeństwie, także jest jakby zupełnie dwie odległe dziedziny. Zawsze starałam się występować w konferencjach, publikować jakieś artykuły, stąd też rzeczywiście dla mnie łączenie studiów, tej dodatkowej pracy naukowej, pracy zawodowej było dość absorbujące czasowo. Rzeczywiście miałam mało czasu na jakieś inne dodatkowe zajęcia, ale nie jest to też tak, że musiałam zarywać noce, jakby podczas całych studiów nie zdarzyło mi się ani razu zarwać nocy, żeby się uczyć. Czyli nie odczuwałam jakiejś takiej presji, że strasznie się bałam, że nie zaliczę jakiegoś egzaminu. Raczej miło wspominam, nie było to jakiś taki bardzo trudny okres dla mnie. No tak, bo jeżeli robisz coś, co jest twoją pasją i robisz to, można powiedzieć, systematycznie, regularnie, no to jest łatwiej. Najgorzej, jak sobie student przypomina, że sesja za tydzień. No i Zdecydowanie tak. Ja jestem też osobą bardzo uporządkowaną, jakby w takim życiu codziennym. Muszę mieć wszystko zaplanowane co do minuty, wszystko równiutko poukładane, więc wydaje mi się, że to trochę też mi pomagało. tak, widzę właśnie książki pod linijkę poustawiane i tak. No, w domu różnie bywa, bo czasami chciałabym być bardzo uporządkowana, ale a raczej brak czasu nie pozwala mi na to, żeby rzeczywiście wszystko mieć tak perfekcyjnie wysprzątane, ale staram się chociażby. Tak, widzę. Białe, tak, widziałem zdjęcia właśnie z mieszkania, tak, wszystko białe, także trzeba tam poświęcać czas, żeby tak, na białym wszystko widać. Dobrze, żarty na bok, przechodzimy kolejny temat, prawo w Polsce, bo już pomijam kwestię poszanowania prawa w Polsce, bo z tym jest bardzo różnie. Mam wrażenie, że tego poszanowania bardzo często w ogóle nie ma.
Ale pytanie, jak wygląda kwestia, oczywiście pytam pod kątem no, samego blockchaina, jak wyglądają kwestie te prawne, powiedz mi, bo podatki to jest partyzantka jedna wielka i do dnia dzisiejszego nikt nie wie, ale to zostawiamy podatki na bok. Jak wygląda kwestia od strony, nie wiem, właśnie prawa cywilnego, prawa karnego, jak to wygląda w stosunku do blockchaina? Czy są w ogóle jakiekolwiek regulacje, czy... Nie ma przepisów prawnych, które wprost regulowałyby kryptowaluty, czy też różne projekty oparte na rozproszonym rejestrze. Jakby musimy starać się dopasować istniejące przepisy prawne no, do tej zmieniającej się rzeczywistości. I niestety czasami wychodzą z tego no, dość absurdalne wyniki, bo nie zawsze jakby te przepisy prawne, no, kodeks cywilny powstał w latach 60., tak więc jakby on no, nie wybiega tak daleko w przyszłość, żeby dał się zastosować bez żadnego problemu do tego, co mamy dzisiaj. Jest to zabieg bardzo trudny, no i wymagający od nas, od prawników, takiej, powiedziałabym, kreatywności, a przede wszystkim zrozumienia tematu, ponieważ najgorzej jest, kiedy próbujemy interpretować przepisy prawne, stosować je właśnie do tych takich nowych, innowacyjnych projektów, kiedy w ogóle ich nie rozumiemy. No bo gdzieś tam wtedy ta istota nam ucieka i w praktyce okazuje się, że nie da się tego zastosować. No właśnie, i to kolejne moje pytanie z tym powiązane, kwestia ICO w Polsce, bo ja osobiście uważam, że na obecnym gruncie prawnym no, robienie ICO w Polsce to jest takie troszeczkę stąpanie po kruchym lodzie. I chociaż widziałem właśnie wypowiedź prawników, że nie, no dlaczego nie w Polsce nie robić ICO, można wszystko w pełni i tak dalej, ale ja mówię właśnie, już pomijam kwestie podatkowe, że nie mamy tych regulacji. Jakie jest Twoje zdanie? Czy polecałabyś klientowi robić ICO w Polsce, czy raczej jednak wybrać jakąś inną jurysdykcję? Zdecydowanie bym nie polecała, to znaczy oczywiście jest to możliwe, tylko jakim kosztem? Chodzi o to, że po prostu dla mnie jednym z najważniejszych kryteriów podczas wyboru odpowiedniej jurysdykcji dla przeprowadzenia ICO jest pewność regulacyjna. W Polsce tej pewności nie mamy. Bardzo trudno jest przewidzieć, jak projekt, który sobie wymyślimy, będziemy chcieli zrealizować, zostanie przyjęty, zostanie zakwalifikowany. Więc istnieje po prostu szereg bardzo sformalizowanych aktów prawnych, które musielibyśmy rozważyć i ewentualnie zastanowić się, czy one będą miały zastosowanie, czy też nie. Więc tak naprawdę z tego ICO robi nam się no, IPO, tak? To jakby chcieli zrobić wszystko zgodnie z prawem, tak żeby nikt tego nie zakwestionował, no to okaże się za chwilę, że po prostu przeprowadzamy zwykłą ofertę publiczną, przynajmniej pod kątem skomplikowania, tak? No tak, i to jest rzecz, która odstrasza. Bardzo wielu Polaków ma różne ciekawe pomysły, chciałoby realizować te swoje projekty, no ale niestety nie mogą, uciekają do Estonii, na Maltę, gdzieś tam nawet do Szwajcarii zaczynają, uciekają, bo już nawet Szwajcaria dostrzegła, że to nie jest tak, że to się zostawi i nic się nie będzie robić. Nawet słyszałem o tym, że tam będą zmiany prawne uchwalane, żeby ułatwić, tak, żeby ułatwić. A powiedz mi, gdybyś miała wybrać tak, bo nie wiem, czy międzynarodowo też się interesujesz tym, jaka jurysdykcja Twoim zdaniem, albo jakie jurysdykcje są najbardziej korzystne, jeśli chodzi o wybór miejsca? Moim zdaniem zdecydowanie Szwajcaria. Wynika to z faktu, że FINMA, czyli ten szwajcarski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego, bardzo chętnie współpracuje z podmiotami, które chcą przeprowadzić ICO, czy chcą w ogóle wdrożyć jakiś projekt oparty na rozproszonym rejestrze. Możemy się po prostu zwrócić do FINMY z takim jakby no, oficjalnym zapytaniem, gdzie opisujemy ten projekt, opisujemy jakby jego potencjalne zastosowania, no i FINMA daje nam jakby taką oficjalną odpowiedź na temat przepisów prawnych, które trzeba uwzględnić, jakby po kolei wskazując, jakie obowiązki muszą zostać dopełnione, żeby było to w pełni zgodne z prawem. Mimo że tam też nie ma jakby bezpośrednio przepisów, które regulują kwestie ICO, dopiero nad nimi się pracuje, jakby nie budzi to żadnych wątpliwości, bo tak jakby istnieją takie ustalone jakby reguły gry, tak? Przedsiębiorcy po prostu wiedzą, do którego momentu mogą spokojnie działać i nie jest to regulowane prawnie, a od którego momentu będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy rynku kapitałowego. Więc jak najbardziej ta Szwajcaria jest bardzo dobrą jurysdykcją. Szwajcaria wypada też zdecydowanie lepiej PR-owo niż Malta. Malta jest
świetnym kierunkiem, jeśli chodzi o przeprowadzenie ICO. Tam już mamy przepisy, które wprost to regulują, nie ma żadnych wątpliwości. Już teraz nawet ta jakby instytucja agenta, który pośredniczy pomiędzy tym maltańskim urzędem a przedsiębiorcą, też zdecydowanie ułatwia tę procedurę. Jednak bardzo często spotykam się z tym, że na przykład jak proponujemy klientom przeprowadzenie ICO w Szwajcarii albo przeprowadzenie ICO na Malcie, no to wybierają Szwajcarię ze względu na to, że boją się, że ich klienci czy też potencjalni inwestorzy będą obawiali się, że to jest po prostu jakieś oszustwo, no bo niestety Malta nadal jest kojarzona z jakimś takim miejscem, gdzie dokonuje się, no jakby to powiedzieć, eufemistycznie rzecz ujmując, optymalizacji finansowej, tak, gdzie uciekamy przed płaceniem podatków. Wydaje mi się, że jest to trochę krzywdząca opinia, ponieważ no, Malta bardzo zmieniła swoje oblicze w ostatnich latach, ale gdzieś mimo to takie pojęcie jeszcze w naszych umysłach pokutuje. No tak, zgadza się. Znaczy odnośnie Szwajcarii słyszałem, że jest coś takiego, że tam nawet same kantony bardzo chętnie współpracują i nawet można udać się bezpośrednio do władz kantonu i tam jest przedstawiciel odnośnie blockchaina i można bezpośrednio z nim rozmawiać właśnie na temat, oni tam chętnie pomogą, doradzą i tak dalej i to nie jest, bo ja słyszałem taką opinię, że powiedzmy prawnicy szwajcarscy to tak troszeczkę to naginają, można powiedzieć, rzeczywistość i mówią o tym, że nie no, żeby założyć fundusz, to trzeba mieć 100 milionów euro albo w ogóle coś tam, a w prawie w ogóle nie ma takich zapisów. Im chodzi o to, żeby, przynajmniej takie plotki ja słyszałem, bo ja osobiście z prawem nie mam do czynienia, że starają się to przeciągnąć jak najdłużej i jak najbardziej zakręcić, żeby oczywiście szwajcarskie stawki prawnicze są no, bardzo, bardzo duże, więc im bardziej to skomplikowane wydaje się, tym później oni mają więcej z tego, można powiedzieć, pieniędzy. Na pewno część podmiotów jest też taka, gdzie jakby wydaje mi się, że jest to świetny pomysł na biznes, starają się jak najwięcej pieniędzy w tym zakresie zarobić, także jakby no wybór odpowiedniej kancelarii, która współpracuje z nami, no jest rzeczą kluczową, więc warto tutaj zrobić sobie takie gruntowne badanie rynku, tak? Poszukać w opiniach innych ludzi, by po prostu no, nie zostać oszukanym, tak jak mówisz, żeby ktoś po prostu nie chciał nas naciągnąć na dodatkowe koszty. No widzisz, czyli potwierdzasz to, co ja mówiłem, jeśli chodzi o Szwajcarię, że tak ja też uważam. Ale wydaje mi się, że to po prostu tak jest wszędzie. No, niestety taka jest chciwa mentalność ludzka i z tym się nie da walczyć. Nie, ja właśnie bardziej zrobiłem przeskok myślowy. Chodziło mi bardziej o to, że jednak ta Szwajcaria to jest taka najlepsza jurysdykcja, chociaż tak demonizują tą Szwajcarię, ale jednak to jest dobry kierunek, to jest jednak stabilny rynek finansowy, który przetrwał wszystkie różne zawieruchy polityczne i tak dalej, także tu pod tym względem. No dobra, prawo prawem, a powiedz mi co poza prawem, bo widziałem, że bardzo aktywnie się na Instagramie udzielasz, podróżujesz, tak, z tego co widziałem, dosyć dużo, także... To jest moja największa pasja i po prostu gdybym miała więcej urlopu, na pewno całe swoje życie jakby spędzałabym w podróży, bo kocham podróżować. Bardzo lubię w ogóle też latać samolotem, spać w hotelach, to jest takie moje dziwne upodobanie, ale po prostu sprawia mi to przyjemność. Lubię poznawać nowe kultury, smakować nowej kuchni, szczególnie jakby upodobałam sobie kierunki azjatyckie. Nawet się śmieję, że jakby ktoś spojrzał na to, co ja jem na co dzień, no to by pomyślał, że się urodziłam na złym kontynencie, bo jestem ogromną fanką kuchni azjatyckiej, więc zawsze te dania, które sobie przyrządzam, to są jakieś popisowe dania z kuchni tajskiej, czy też indyjskiej. Generalnie lubię klimat Azji, ale nie tylko. Po prostu gdybym miała możliwość, nie ma chyba takiego miejsca na ziemi, do którego nie chciałabym polecieć. Jak jestem w podróży, to już czytam jakieś przewodniki, inne książki podróżnicze i planuję jakby kolejną podróż. Więc jakby mój codzienny rytuał to jest siedzenie przed komputerem i wyszukiwanie jakichś tanich lotów. Aha, no to super. No ja muszę przyznać, że u mnie jest wprost przeciwnie.
Nie wiem, czy jest to związane z wiekiem, ale ja stwierdzam, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i jednak żaden hotel i takie jakieś warunki nie zastąpią własnego łóżka, no ale to mówię, to się może... To prawda, ale później jakby bardzo miło się do domu wraca. Tylko, że ja Tak. nie jestem absolutnie typem domatorki. Jasne, czasami potrzebuję takiego dnia lenistwa, nic nie robienia, siedzenia w domu, ale raczej jakby bardzo nie lubię spędzać czasu w domu. Nie lubię takiego uczucia, że po prostu nic nie robię. Mnie od razu nosi. Ja muszę mieć cały dzień wypełniony, żebym czuła się w ogóle dobrze. Kolejna kwestia, o którą chciałem się zapytać, to tak jak już powiedziałaś, że jeździsz po różnych konferencjach blockchainowych i nie tylko. Powiedz, gdzie można będzie Cię w najbliższym czasie spotkać, gdzie się wybierasz, jakieś takie ciekawe konferencje. Oczywiście mówię o konferencjach związanych z blockchainem, no, czy w ogóle ogólnie rzecz biorąc z kryptowalutami i z tym całym rynkiem. Zastanawiam się, dlatego że jakby ostatni czas był dla mnie dość trudny, jeśli chodzi o moje życie prywatne, dlatego że miałam na głowie remont, przeprowadzkę. No, dla kobiety jest to zdecydowanie trudne, stąd też jakby trochę wycofałam się z tego życia zawodowego, jakby ograniczyłam swoje wizyty na konferencjach i trochę mniej niestety też publikowałam na blogu i dopiero teraz jakby wróciłam do tematu i zastanawiam się nad jakimiś fajnymi wydarzeniami, które można odwiedzić, także jeżeli twoi widzowie mają jakieś propozycje, no to ja chętnie je gdzieś tam w komentarzach przeczytam i rozważę, żeby na pewno się tam pojawić. Tak, no teraz ja od siebie mogę powiedzieć, że taka konferencja 10 lat Bitcoina, ona będzie w Warszawie zaraz w styczniu, Właśnie, tak. tylko jaki to jest dokładnie termin? Wiesz co, są właściwie dwie, bo jedna jest organizowana przez chyba Flying Atom i jeszcze przez BitHuba bodajże, ale jeśli chodzi o daty, to musiałbym sprawdzić. A druga jest organizowana przez Bitcoin.pl i jedna jest bodajże 21 stycznia, a druga jest ten. A powiedz mi z ciekawości, jak tak już rozmawiamy o tym, a czy słyszałaś w ogóle o Blockchain Girls, czy o tej inicjatywie? Słyszałam, tak. Śledziłam nawet ich meetupy, ale jakby nigdy nie udało mi się na żaden dotrzeć ze względu jakby na te odległości. No ja mieszkam na co dzień w Katowicach, jeszcze bywam często w Warszawie, no ale jakby w innych miastach, już do innych miast nie jest mi aż tak po drodze niestety. No ja nie ukrywam, że też nie dotarłem na ostatnie Blockchain Girls, bo ja mam wrażenie, że troszeczkę nawet dalej niż ty z Katowic do Poznania. Także, no właśnie. Także to, ale rozmawiałem z dziewczynami, mam nadzieję, że zaczną się robić w Warszawie te konferencje, że będzie można. Byłoby zdecydowanie łatwiej. Myślę, że też więcej osób przyjechałoby do Warszawy. Fajna inicjatywa, naprawdę. Zwłaszcza, że jakby cały ten świat blockchaina, nie tylko blockchaina, ale generalnie rynek kapitałowy jest, mam wrażenie, bardzo zmaskulinizowany. Kobiet jest bardzo mało. Bardzo często się zdarza, że jestem na jakimś wydarzeniu i jestem na przykład jedyną kobietą, albo oprócz mnie są jedynie 3, 4 inne panie i to naprawdę są już takie osoby, które rzeczywiście nie są tam z przypadku, tylko się tym interesują. Nie wiem z czego to wynika, także fajnie, że dziewczyny się trzymają razem, też próbują coś w tym zakresie podziałać. Tak, potwierdzam, nawet po ilości widzów płci pięknej na moim kanale to jest to 4 albo 5%, także no właśnie. faktycznie jest to, chociaż mam wrażenie, że przy oglądaniu szpilek na Bitcoinie to trudno mi powiedzieć, kto jest. Mężczyźni oczywiście z oczywistych względów oglądają, a kobiety, żeby posłuchać innej kobiety, także... Zainspirować też, tak, i być później również na Twoim kanale. Oczywiście, zapraszam wszystkie panie. Dobra, teraz pytanie z kategorii może trudnych, a chociaż niekoniecznie. Też standardowe pytanie, a jakie jest, powiedz mi, podejście do ciebie płci przeciwnej? Czy to jest podejście, co tam głupia blondynka się nie zna, czy może raczej jest wszystko ok i mężczyźni cię szanują, czy miałaś jakieś w ogóle takie przykre incydenty, bo wiadomo, że często się słyszy o jakichś takich dziwnych tekstach, jakiś tam, już ja pomijam internet, Facebook i inne rzeczy, bo tam to wiadomo. Przyznam szczerze, że trochę się tego obawiałam. Ja też wyglądam, przynajmniej takie opinie słyszę, dość młodo jak na swój wiek, więc bałam się na przykład, że w pracy czy na jakimś spotkaniu ludzie będą podchodzić do mnie dość lekceważąco, myśląc, że jestem jeszcze studentką, czy w ogóle nie wiadomo skąd się tam wzięłam, nie mając żadnej wiedzy.
Natomiast nigdy z czymś takim się nie spotkałam. Raczej na szczęście miałam do czynienia z mężczyznami, którzy podchodzili do mnie naprawdę z ogromnym szacunkiem. Jasne, czasami gdzieś tam na jakichś tam konferencjach, czy tak jak mówisz, na Facebooku, na Instagramie, zdarzają się takie lekko szowinistyczne teksty, tak nawiązujące wyłącznie do mojego wyglądu i tak dalej, ale nie jest to nic obraźliwego. Ja też jakby nie jestem taką osobą, która za coś takiego się obraża. Uważam, że nie ma nic złego w tym, że skomplementuje się wygląd kobiety i póki to jest jakby robione w granicach dobrego wychowania, jakby nie uważam, żeby było to coś, co należy piętnować, więc w ogóle nie mam z tym problemu. No to super. No tak, bo doszliśmy w dzisiejszym świecie do takiej paranoi, że powiedzenie do kogoś jesteś piękną kobietą, to już może być potraktowane jako molestowanie seksualne, więc... Tak, i ja zupełnie tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że kobiety w dzisiejszych czasach też bardzo często mylą dobre maniery z podrywem. Na przykład często spotykałam się z tym, no nie wiem, że idę przez dworzec z walizką i jakiś pan proponuje mi na przykład, że mi tę walizkę poniesie. I nie uważam, żeby to akurat był jakiś sposób na poderwanie mnie, czy dalszym krokiem będzie jakieś zaproszenie mnie na kawę. Uważam, że po prostu pan, który to proponuje, jest dżentelmenem, jest dobrze wychowany i jakby nie widzę w tym nic złego. Natomiast byłam też świadkiem, jak część pań na takie zachowanie się po prostu oburzało, że przecież one sobie poradzą. Z jakiej racji pan ma im nieść walizkę, czy w czymś pomagać? Wiesz co, bo mam wrażenie, że popadliśmy ze skrajności w skrajność, że popadliśmy z takiego patriarchalnego modelu świata w taki model feministyczny, w którym jakiekolwiek, mówię, ze skrajności w skrajność. Tak, tak, tak. No ja absolutnie nie jestem feministką, znaczy pod takim względem, że u mnie w domu zawsze bardzo dużą wagę przywiązywało się do dobrych manier i też do traktowania kobiet z szacunkiem. Mój tata jest bardzo szarmancki, no jakby nie tylko w stosunku do mojej mamy, ale do wszystkich kobiet, więc dla mnie takie rzeczy jak odsuwanie kobiecie krzesła, czy otwieranie drzwi do samochodu, no to jest rzecz zupełnie normalna i podstawowa. Ja się czuję dziwnie, jeżeli mężczyźni w moim towarzystwie tego nie robią, no bo jakby z takiej rodziny się wywodzę. No to widzisz, masz dobre wzorce, tak, ja mam wrażenie, że to często właśnie z braku tych wzorców to wynikają pewne rzeczy. Tak, ja też się spotkałem z tym, że puszczając kobietę, otwierając jej drzwi, puszczając ją przodem, było zdziwienie, tak, bo w dzisiejszym świecie Tak, to ale trzeba przyznać, że bardzo mało panów niestety pamięta o takich zasadach. No, może to jest to, o czym mówiliśmy, że po prostu boją się, jak kobiety na to zareagują. Naprawdę nie ma żartów, że można tutaj być oskarżonym właśnie o jakiś szowinizm, o traktowanie kobiety z jakąś pogardą, że co, że ona nie potrafi sobie sama drzwi otworzyć. Jest to pewna paranoja, no ale niestety w dzisiejszych czasach się zdarza. No, to też może być związane z tym, że zatraciliśmy takie standardowe wzorce kobiety i mężczyzny. No tak jak mówię, ja zawsze się śmieję, że za moich czasów wzorcem kobiety była Cindy Crawford, a wzorcem mężczyzny był Arnold Schwarzenegger, a w dzisiejszych to nie wiem, wzorcem kobiety to jest chyba Conchita Wurst, a wzorcem faceta no nie wiem, no także tak to wygląda. Dobra, fajnie, że nie masz jakichś takich przykrych doświadczeń, bo wiem, że niektóre kobiety mają, wręcz czasami dostają pewne części ciała na maila, na Instagramie, na jakieś takie rzeczy, no ale to zostawmy na bok. Cieszę się, że tak jest. No i powiedz mi tak na koniec, podsumowując pokrótce, plany Twoje. Powiedz, czy masz jakieś, no oczywiście poza podróżami, chociaż właściwie też możesz się pochwalić, co planujesz w najbliższym czasie, jaką podróż, ale bardziej chodzi mi też głównie poza podróżami o te plany takie zawodowe. Zaczęłam aplikację adwokacką, więc przez najbliższe 3 lata będę się szkolić w tym zakresie, więc jakby w najbliższej perspektywie moim planem jest to, żeby zyskać uprawnienia adwokata. Jeśli chodzi o plany niezawodowe, tak jak powiedziałam, jestem ogromną fanką Azji, więc jakby bardzo, bardzo chciałabym polecieć do Malezji, szczególnie do Kuala Lumpur.
gdzieś tam zahaczając też o Tajlandię, mimo że w Tajlandii już byłam, ale strasznie mi się podobało, uwielbiam też tajską kuchnię, więc fajnie byłoby o ten kierunek też zahaczyć, ale jakby nie poczyniłam jeszcze żadnych kroków w tym kierunku, więc może się tak zdarzyć, że po prostu trafi się tani lot do Meksyku i zamiast do Kuala Lumpur wyląduję gdzieś w Cancun na przykład, co często mi się zdarza planować podróż w jednym kierunku, a być na zupełnie innym kontynencie. Także jestem sama ciekawa, czy te plany w ogóle wypalą. Czyli tak się zapytam jeszcze od siebie, czyli wtedy jak już zrobisz aplikację, to wtedy już do Ciebie będzie można się zwracać pani mecenas, tak? Rozumiem. Tak. Czyli tu nie wystarczą same studia, trzeba jeszcze 3 lata. Powiem szczerze, że tak, że powinno się zwracać pani mecenas czy panie mecenasie do osoby, która rzeczywiście jest radcą prawnym albo adwokatem, ale coraz częściej spotykam się z tym, że do prawnika czy do osoby, która jest aplikantem radcowskim czy adwokackim, też jakby z samego szacunku do drugiej osoby zwracamy się też pani mecenas, panie mecenasie. No to jest trochę tak jak z profesorem w liceum. Nie wiem, Tak. czy to było, ale ja zwracałam się do pani magister, pani profesor, tak? No, więc tutaj jest podobna sytuacja. Tak, zgadza się. Wydaje mi się, że w medycynie też jest pewnie podobnie, że ci wszyscy Mówimy do lekarza, który nie ma jeszcze stopnia doktora, rzeczywiście. No widzisz, no to super. Bardzo cieszę się, że mogłaś być moim gościem i Ja moich też. widzów. Także mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda nam się, jak już można powiedzieć, bo ja zawsze wszystkie rozmówczynie zachęcam, żebyśmy kiedyś w przyszłości nagrali taką aktualizację, co tam słychać i tak dalej, coś tam wprawię. Także życzę Ci oczywiście powodzenia, no ale wierzę w to, że na pewno wszystko będzie śpiewająco, no bo jak studia poszły i jest to Twoja pasja, to na pewno nie będzie żadnych problemów ze zdobyciem tej aplikacji. Dzięki. No i wielu głośnych, wygranych procesów. O tak, to jest ważne. Tak, to jest ważne, tak, dokładnie. Długo się z tym rozmawiało. No i tyle, żegnamy się z widzami i co? I widzimy się kiedyś w przyszłości. Pewnie, do zobaczenia.